Ordo Iuris walczy z lewactwem i otwiera najlepszą uczelnię w naszym regionie Europy. Komu dawać pieniądze? Collegium Intermarium czy Lux Veritatis? Oto jest pytanie. Ksiądz Ziobro wspiera ministra Rydzyka. Minister Ziobro wspiera księdza Rydzyka. Jakiego księdza was pogięło, Orłoś? Ojca Rydzyka, ojca. Czy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości przepychali ustawy dotyczące systemu sądownictwa szeregowymi posłami? Uwaga, uwaga, to jest śledztwo WTS-u. Program w telegraficznym skrócie ma już rok, o czym mówiłem 13 maja 2020 roku. Oczywiście, jak żeby inaczej, przeprowadziłem Atak na prezydenta Dudę. TVP z najgorszym wynikiem od 24 lat w sondażu Cebosu. O tym m.in. za chwilę opowiem wam w programie WTS, czyli w telegraficznym skrócie. Czwartek, 13 maja 2021 roku. Maciej Orłoś, zaczynamy. Przyzwyczailiście się pewnie, że często poruszam temat tego, że minister edukacji i nauki, od kiedy objął tekę, usiłuje zamienić Polskę w Czarnkogród. Tym razem też będzie o szkolnictwie, ale nie o czarnku, tylko o planach znacznie ambitniejszych. Objęcia naszą Czarnkogrodzką egidą całej środkowo-wschodniej Europy. Ordo Iuris otwiera bowiem uczelnię Collegium Intermarium, która ma kształcić elity państw tak zwanego Międzymorza, a więc obszaru od Bałtyku po Morze Czarne. Ordo Iuris w komunikacie ogłaszającym powstanie uczelni narzeka, że na skutek tłumiącej prawdziwą naukę lewackiej ideologii. nie tylko polskie uczelnie, ale w ogóle uniwersytety całej środkowo-wschodniej Europy znajdują się w ogonie światowych rankingów szkół wyższych. Nie wspomina też, że od rzekomo lewacko zideologizowanych uczelni nie radzą sobie lepiej Uniwersytet Papieski w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego. Warto dodać, że zajęcia na uczelni mają się zacząć już na początku kolejnego roku akademickiego. Będą prowadzone w języku angielskim. Mam jednak pewną sugestię. Może warto rozważyć język niemiecki? Tfu, co ja bredzę, przepraszam. Jakiś język słowiański, na przykład rosyjski. Co prawda, zgodnie z ubiegłorocznym wyrokiem sądu nie można mówić, że Ordo Iuris to finansowani przez Kreml fundamentaliści, ale ten rosyjski wydaje mi się jednak słusznym kierunkiem. No właśnie, jeśli nie przez Kreml, to przez kogo Collegium Intermarium ma być finansowane? Przez darczyńców, rzecz jasna. Biznesplan uczelni zakłada, że projekt będzie się sam finansował od 5. roku działalności. Do tego czasu na funkcjonowanie uczelni będziemy musieli przeznaczać co miesiąc średnio 55 tysięcy złotych. Wierzymy jednak, że nasi darczyńcy hojnie odpowiedzą na prośbę o wsparcie tego wyjątkowego projektu. Tak pisze Ordo Iuris. Osobiście wolałbym przelać pieniądze na konto takiego jednego nigeryjskiego księcia, który obiecał mi w zamian fortunę. Ale co kto woli. Ordo Iuris w ogóle wyobraża sobie chyba, że mamy portfele bez dna. Ja na przykład już wszystko przelałem Rydzykowi i choćbym chciał, to nie wiem skąd wezmę na Collegium Intermarium. Jechaliśmy tutaj jakimś samochodem. Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak. Ale mam też dobrą wiadomość dla tych, którzy z kolei wszystko przelali na Ordo Iuris i nie mają już jak wesprzeć Tadeusza Rydzyka. Tym razem wyjątkowo można także wesprzeć mentalnie. Rodzina Radia Maryja zbiera podpisy pod listem poparcia dla ojca dyrektora, który zasiada na ławie oskarżonych w procesie karnym. Uznany miłośnik samochodów luksusowych marek, między innymi otrzymywanych w podarku od bezdomnego, tym razem ściga się z długim ramieniem sprawiedliwości. Nie wykonał bowiem wyroku sądu administracyjnego, który nakazał ujawnienie informacji na temat wydatkowania przez jego fundację Lux Veritatis publicznych środków. Ale krąży taka plotka, że Tadeusz ma na przedramieniu wytatuowane tylko Bóg może mnie sądzić. Podobno pokazywał tę dziarkę Zbigniewowi Ziobrze i ten był pod takim wrażeniem, że zakazał prokuraturze kierowania do sądu aktu oskarżenia przeciwko redemptoryście. Dlatego Fundacja Watchdog musiała sama go skierować. Powiecie, że to oczywiste bzdury. No cóż, ja już nie wiem w takim razie, jak to sobie inaczej tłumaczyć. Po prostu nie wiem. Jeszcze tylko, żeby nie być gołosłownym, przytoczę i przypomnę żarliwe słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wypowiedziane na antenie Radia Maryja w obronie Tadeusza Rydzyka. W sposób oczywisty i jasny widać, że jest to naciągana sprawa.
instrumentalnie oraz bezpodstawnie próbuje się angażować sądy karne, by prześladować fundacje i osoby, które w wielu środowiskach są szanowane i cenione. Te działania są podejmowane właśnie po to, by je piętnować, atakować, niszczyć i pokazywać, że są stawiane pod pręgierzem oskarżeń karnych. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym organizacje, często finansowane ze źródeł zewnętrznych, poza Polską, realizują zadania wyznaczone im przez sponsorów, którzy dają finansową gwarancję funkcjonowania tych podmiotów. No, ja bym podsumował tę wypowiedź pana ministra hasłem z czasów PRL. Rewizjonistom i odwetowcom w RFN nasze stanowcze nie. A swoją drogą jestem prorokiem. W jednym z poprzednich WTS-ów po omówieniu sprawy Watchdog kontra Tadeusz Rydzyk powiedziałem tak. I jeszcze tak na marginesie. Ojcze Tadeuszu kochany, ojciec zadzwoni przed tą sprawą sądową do ministra Ziobry, odpowiedniego sędziego się deleguje do sprawy i po kłopocie, głowa do góry, Tadziu. Jak to się kiedyś fajnie mówiło, nie bój nic. No i proszę, ojciec Tadeusz nas ogląda najwyraźniej. Zadzwonił do Zbyszka, a może nie musiał dzwonić, tylko Zbyszek sam się zgłosił. No, tego to już nie wiem, bez przesady, wybaczcie. A tak serio, to pewne rzeczy mi się w głowie nie mieszczą. Może mam za małą głowę, tudzież zbyt ubogą wyobraźnię. No bo zobaczcie, co się dzieje. Ostatnio profesor Waldemar Paruch, politolog z Lublina, związany z PiS-em, pytany o to, czy PiS rzeczywiście obsadza krewnymi i znajomymi intratne posady, na przykład w spółkach Skarbu Państwa, stwierdził na antenie Radia Tok FM, tak, Radia Tok FM, tej totalnie lewackiej rozgłośni. Jednak trudno sobie wyobrazić, żeby zatrudniani były żony i rodziny polityków Platformy Obywatelskiej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. No to już zabawny argument. Bo, proszę wybaczyć, politycy raczej nie posądzałbym polityków o czynności samobójcze. Jeszcze pozostaje kwestia lojalności pracowników poszczególnych, na przykład w spółkach Skarbu Państwa, czy też w innych instytucjach wobec decydentów politycznych. Przecież Prawo i Czy pan Sprawiedliwość... nie widzi w tym nic złego? W zatrudnianiu rodziny. To jest oczywiście wszystko jasne i dla nikogo nie jest raczej zdziwieniem. To znaczy, dopóki rozmawia się o tym przy kawie albo powiedzmy przy piwie, ale jeśli człowiek, który jest oficjalnym doradcą polityków PiS, mówi takie rzeczy publicznie, że w firmach, które w zamyśle mają dobrze działać i przynosić zyski, zatrudnia się ludzi nie dlatego, że są fachowcami, ale dlatego, że są lojalni, to chyba coś nie jest do końca w porządku. Jak powiedział jeden z bohaterów Pulp Fiction, jest bardzo daleko od okej. Zaraz, żeby nam nie umknęło. Zajrzeliście na mój profil na patronite.pl? Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam patronów. Mam nadzieję, że widzieliście już mój felieton na naszej zamkniętej facebookowej grupie. Na YouTubie sub dodany, na Facebooku profil zaobserwowany. Jakby zaśpiewali Beatlesi, I get by with a little help from my friends. Daję radę z małą pomocą przyjaciół. Thank you very much. W ogóle w ostatnim czasie osoby związane z PiS mają jakiś przypływ szczerości. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, a więc ważna persona, stwierdził na antenie Radia Plus, że reforma wymiaru sprawiedliwości niestety nie powiodła się w takim zakresie, w jakim oczekiwaliśmy. I to nie jest wina oczywiście rządu, tylko wina rozmaitych okoliczności, w tym także niestety słabo przygotowanych ustaw ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Teraz podzielę się z wami pewną ciekawostką. Pewnie wiecie, że projekty ustaw może składać prezydent, grupa posłów lub senatorów oraz Rada Ministrów. Kiedy robi to Rada Ministrów, to te projekty mają bardzo rygorystyczne wymagania. Muszą być przeprowadzone konsultacje społeczne, dokument musi zawierać analizę skutków wprowadzenia nowych przepisów, a także analizę, czy są one zgodne z prawem Unii Europejskiej. Te wymogi obowiązują tylko w przypadkach projektów rządowych. Dlatego w przypadku najbardziej kontrowersyjnych ustaw ich projekty zgłaszane są jako poselskie, żeby uniknąć tych politycznie niepotrzebnych komplikacji, które w normalnej sytuacji mają zapewnić po prostu wysoką jakość prawa. Wystarczy trochę posiedzieć w internecie na stronie Sejmu, żeby sprawdzić, że kluczowe ustawy zmieniające przepisy dotyczące sądownictwa w ostatnich latach nie były zgłaszane przez rząd,
a więc przygotowywane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Większość ustaw zmieniających przepisy o sądownictwie było zgłaszanych przez grupy posłów Zjednoczonej Prawicy albo ewentualnie przez prezydenta. Czyli tak naprawdę te projekty przygotowywało Ministerstwo Sprawiedliwości po kryjomu i podsuwało komuś innemu. I wierzcie mi, projektów nie przygotowywał raczej minister Ziobro z kilkoma kolegami po godzinach pracy. Podejrzewam, że do pracy zostali zaprzęgnięci uczciwi urzędnicy państwowi, którym kazano wyręczać konkretnych posłów. Na jakiej podstawie prawnej? Na żadnej, bo to jest Ministerstwo Sprawiedliwości, a nie prawa. Zresztą z tą sprawiedliwością to też chyba trochę na wyrost. Chciałbym pochwalić Telewizję Republika. Otóż Telewizja Republika co jakiś czas przeprowadza na Twitterze różne sądy. Ostatnio na przykład z pytaniem, czy Donald Tusk dobrze reprezentuje interesy Polski w Unii Europejskiej. Tak, odpowiedziało, co spodziewałem się, że nie zadowoliło szefa telewizji Tomasza Sakiewicza, aż 75% ankietowanych. To było w poniedziałek i sonda nadal wisi. Podobnie jak ta dawniejsza z pytaniem, czy Donald Tusk po opublikowaniu nagrań ze spotkania Tusk-Klich, przypomnę, że chodziło o rozmowę wkrótce po katastrofie smoleńskiej, powinien trafić przed Trybunał Stanu. Tu znowu odpowiedzi nie były raczej pomyśli redaktorów, bo 2/3 ankietowanych odpowiedziało, że nie. Podobnych niewygodnych opinii na Twitterze Republiki jest jeszcze więcej i nie znikają, co jest krzepiące. Z tym, że jeszcze bardziej krzepiące byłoby, gdyby czasem opinia społeczna przekonała twórców Telewizji Republika, że może nie mają racji, ale tu nie mam raczej złudzeń, bo już dawno pewien mędrzec rzekł, że żadne płacze i krzyki nie przekonają ich, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Ciekaw jestem, jaki wynik dałaby sonda Telewizji Republika z pytaniem, czy przed Trybunałem Stanu za niedoszłe wybory kopertowe i przewalenie ponad 70 milionów złotych powinien trafić Jacek Sasin. Owszem, żarty z naszego błyskotliwego wicepremiera mają w WTS długą tradycję. No właśnie, zorientowałem się, że mija pierwsza rocznica programu w telegraficznym skrócie. Pierwszy odcinek najpierw tylko na Facebooku i bez nazwy ukazał się 17 kwietnia ubiegłego roku. Trwał tylko 2 minuty. Nie było ani czołówki, ani dżingli, ani obrazków, tylko gadający pan Orłoś. Natomiast na kanale YouTube pierwszy odcinek już z oprawą graficzną pojawił się 13 maja, czyli proszę uprzejmie, dokładnie rok temu. Oto, co powiedziałem na zakończenie. Na zakończenie miałem plan, by odpowiedzieć na pytanie jednego z internautów, dlaczego prezydent Andrzej Duda, zamiast informować nas na przykład, kiedy można się spodziewać wyborów, albo jaka przyszłość czeka polskich przedsiębiorców, wziął udział w challenge'u Hot 16, ale stwierdziłem po namyśle, że... Trawa, spokój, my i wy, my to oni, my. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W związku z tym na zakończenie mam inną propozycję. To będzie super pozytywny news. 113-letnia Hiszpanka Maria Brañas wygrała walkę z koronawirusem i według Gerontology Research Group jest najstarszą osobą na świecie, która pokonała COVID-19. Do tej pory myślałem, że powoli się staje już starszym człowiekiem, ale może tylko mi się wydawało. Tak było rok temu. Żebym ja wtedy przewidział, co się będzie działo w naszym kraju w kolejnych miesiącach, to bym chyba pana prezydenta tak łagodnie nie potraktował. A co dziś jest pozytywnym newsem dotyczącym pandemii? No, władza otwiera lasy. A nie, przepraszam, to z kwietnia 2020 roku. W weekend otwierają się ogródki. Koniec zdalnych lekcji WF. Dzieci wracają do szkoły. Będzie można chodzić do kina i teatru. Podkreślam, chodzić, dojeżdżać, odwiedzać w realu. A już tak całkiem na zakończenie, żeby nie było, że zapomniałem o Krytykowaniu TVP. w rocznicowym WTS musi coś być na ten temat. I oto proszę, jaka wdzięczna informacja do przedstawienia. W sondażu CEBOS, realizowanym od 1997 roku, pierwszy raz w historii badania źle jej działalność oceniła większa część respondentów, większa od tej części, która TVP oceniła dobrze. Wynik 44% negatywnych opinii do 40% pozytywnych opinii. I teraz powiem wam coś zupełnie szczerze.
szczerze, to raczej smutna wiadomość, gdyż potwierdza dość oczywistą oczywistość, że buduje się długo, a spieprzyć można w mgnieniu oka, a może nawet w teleekspresowym tempie. Ale panie prezesie Jacku Kurski, niech się pan tym w ogóle nie przejmuje. Proszę kontynuować swoje dzieło. Wyniki tego lewackiego badania są naturalnie zmanipulowane. CEBO spróbuje podważyć pański autorytet. Proszę ich podać do sądu. Tak będzie najlepiej. I poprosić o wsparcie pana kolegę z Solidarnej Polski, obecnie ministra sprawiedliwości. Dajcie panowie czadu. Antosiu, co tam panie w muzyce? Prosimy bardzo. Witam! Dziś w dziale muzycznym Szlak, czyli utwór pana Jędryszka. O utworze napisał mi tak: o przyroście masy ciała w czasie lockdownu i nie tylko. Sprawdźcie, o czym jeszcze jest ten fantastyczny utwór. No i co? Tak. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo jest trochę za gorąco. Przed wami Jędryszek i jego Szlak. Szlak! Z uwagi na brak diety przybrałem niestety. Matka ciągle dzwoni, nie możesz tyle pić. Nie mam wolnej floty, podarte galoty. Od tego wszystkiego już nie chce mi się żyć. Tak rocznicowo tylko powiem, że części muzycznej w pierwszych miesiącach WTS-u w ogóle nie było. Antek dołączył do składu 25 sierpnia ubiegłego roku, więc do rocznicy jeszcze trochę zostało, ale świętować możemy zacząć już teraz i też do roboty. To dziś wszystko. Najbliższy WTS już za kilka dni, a konkretnie w niedzielę. O ile oczywiście nie rozwiniemy się za bardzo z tym świętowaniem. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.